Witajcie kochani, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Miło mi Was gościć na moim kanale Boutique Diet. Dzisiaj przedstawię Wam zalecenia oraz dzień przykładowego jadłospisu w schorzeniu, które nazywa się insulinooporność. Insulinooporność jest to schorzenie, które jest coraz bardziej popularne wśród pacjentów, zwłaszcza kobiet. Często pacjentki również chorują na Hashimoto razem, niedoczynność równocześnie i niestety często też tym schorzeniom towarzyszy nadwaga lub otyłość, zwłaszcza tłuszcz, który zbiera się właśnie wokół pasa lub na brzuchu. To, co również zauważam, przeprowadzając wywiad żywieniowy, to jest niestety też to, że te pacjentki, które cierpią na te schorzenia, mają również problemy, aby zajść w ciążę. Dlatego tak istotne jest, aby dobrze zdiagnozować insulinooporność, zacząć dietę, zwiększyć aktywność fizyczną oraz, jeśli trzeba, przyjmować leki, które dobrane będą przez lekarza. Ale zacznijmy od początku. Co to jest w ogóle ta insulinooporność? Insulinooporność oznacza obniżoną wrażliwość organizmu na działanie insuliny. To jest taki hormon odpowiedzialny głównie za regulację poziomu cukru we krwi, ale także gospodarki tłuszczowej. Insulinooporność jest bardzo niebezpieczna, ponieważ może doprowadzić w konsekwencji właśnie do cukrzycy typu 2 lub innych chorób, tzw. zespół metaboliczny. Insulinooporność nie jest odrębną jednostką chorobową, czyli nieleczona właśnie może prowadzić do cukrzycy. Jakie są zatem objawy oraz czynniki wpływające na powstanie tego stanu? Do objawów zaliczamy po pierwsze nadmierna senność po posiłku, szczególnie właśnie takim posiłku bogatym w węglowodany, na przykład po obiedzie, przyrost masy ciała, mimo tego, że jemy normalnie, bez przejadania się, szczególnie w obrębie brzucha, obniżenie nastroju, tak zwana mgła umysłowa, czy to, że na przykład mamy problemy z pamięcią czy z koncentracją, bóle głowy, bóle stawów, często też występują zmiany na skórze, tak zwane rogowacenie ciemne. Ogólne zmęczenie, to pacjentki bardzo często podkreślają, że są zmęczone, jak również uczucie zimna, czy częste uczucie głodu w około 2-3 godziny po posiłku, jak również to, że ciągnie do słodyczy, tak zwany wilczy apetyt, trudności ze zrzuceniem zbędnych kilogramów. Są również czynniki, które wpływają na powstanie insulinooporności. Na pewno są to czynniki genetyczne, czyli trzeba zwrócić uwagę na to, czy w rodzinie mamy osoby, które są chore na cukrzycę typu 2, czy w rodzinie była otyłość i nadwaga, gdzie nam się zbiera tłuszcz, czy w okolicy brzucha i talii, czy nie, czy uprawiamy jakąś aktywność fizyczną, czy może tylko właśnie prowadzimy siedzący tryb życia i mamy dietę niestety bogatą w cukry proste, tłuszcze trans, fast foody, jakieś gotowe produkty przetworzone. Tutaj dużym czynnikiem również wpływa na to stres czy palenie papierosów. Jeśli zauważysz u siebie któryś z tych czynników bądź wiele tych czynników, to przemyśl zgłoszenie się do lekarza i poproś o zrobienie badań krwi, aby stwierdzić, czy wszystko jest w porządku, czy nie. Jakie badania powinny Cię zainteresować? Na pewno oznaczenie insuliny i glukozy nadczo oraz wykonanie tzw. krzywej insulinowej i glukozowej. Jest to test doustny obciążenia glukozą i polega na ocenie glukozy i insuliny nadczo oraz w pierwszej i drugiej godzinie po podaniu testowej dawki glukozy 75 gramów. Na obecność insulinooporności wskazują wysokie stężenia insuliny we krwi, nie powodujące odpowiedniego obniżenia stężenia glukozy. Istotnym, przydatnym badaniem jest również peptyd C oraz hemoglobina glikowana. Istotnym miernikiem insulinooporności jest wskaźnik HOMA, który oblicza się według wzoru HOMA-IR, czyli insulinemia na czczo razy glikemia na czczo przez 22,5. Jeśli podejrzewasz u siebie insulinooporność, to udaj się do lekarza pierwszego kontaktu lub od razu do dobrego endokrynologa po właśnie skierowanie na wykonania badań krwi. I pamiętaj, że w tym schorzeniu jednym ze standardów jego leczenia jest stosowanie odpowiedniej diety. W tym celu zgłoś się do dietetyka, bo od układania diet są dietetycy, magistrzy dietetyki, którzy powiedzą Ci, co masz jeść, czego nie powinieneś jeść, mają na to czas. Jeżeli będziesz chciał, będziesz miał również ułożoną dietę.
Dieta oczywiście powinna być ułożona indywidualnie do każdego pacjenta. Ważne, aby nie schodzić poniżej podstawowej przemiany materii. Jeśli chcesz schudnąć, to oczywiście musi być ujemny bilans kaloryczny w Twojej diecie. Dlatego też warto zapisywać sobie, co w ogóle jemy w ciągu dnia, bo czasami się wydaje, że tak naprawdę nic nie jemy, a okazuje się, że jednak jemy dużo i nie w tych godzinach, co trzeba. Policzmy również całkowitą przemianę materii, która zależna jest właśnie od Twojej aktywności fizycznej i jeżeli chcesz schudnąć, odejmujemy 200-300 kilokalorii, lecz lepiej najpierw odjąć 200 kilokalorii. Dieta w insulinooporności to jest dieta, gdzie bierzemy pod uwagę zarówno indeks glikemiczny, jak i ładunek glikemiczny. Starajmy się, aby ładunek glikemiczny był niski. Indeks glikemiczny jest to wskaźnik, który informuje o tym, jak gwałtownie po spożyciu danego produktu spożywczego wzrasta poziom glukozy we krwi. Natomiast ładunek glikemiczny jest to wartość odnosząca się do porcji produktu spożywczego zawierającego węglowodany. I takim na przykład przykładem są banany, bo inny będzie mieć banany dojrzałe, a inny banany zielone. Określ wpływ spożycia danej żywności na zmianę poziomu cukru we krwi. Jest dokładniejszym wskaźnikiem niż indeks glikemiczny, ponieważ uwzględnia nie tylko rodzaj węglowodanów i szybkość ich wchłaniania, ale także ilość węglowodanów zawartą w porcji produktu. Oczywiście na indeks glikemiczny mają wpływ różne rzeczy, na przykład takie jak obróbka termiczna, czyli rozgotowywanie produktów. Tutaj takim przykładem jest marchewka, prawda? Bo inny będzie miała marchewka świeża, inny marchew rozgotowana, czy makaron rozgotowany. Pamiętaj również o dobrym nawodnieniu organizmu. Najlepiej woda bez dodatku cukru lub herbaty ziołowe bez dodatku cukru. Ile powinieneś wypijać? Na 1 kg masy ciała 30 ml, w dni treningowe nawet więcej. Czy Twoja dieta może składać się z następujących produktów? Przyjrzyjmy się. Twoja dieta może zawierać produkty pełnoziarniste, czyli mąkę typu 1850 i wyżej, mąkę gryczaną, jęczmienną, orkiszową, owsianą, sojową, z ciecierzycy, żytnia typu 2000, pszenna semolina 1750, z amarantusa, migdałowa. Możesz jeść płatki żytnie czy pełnoziarniste, makarony pełnoziarniste, gotowane, ale zawsze al dente. Spożywaj ryż dziki, brązowy i basmati, kaszę gryczaną, kaszę bulgur czy komosę ryżową. Mięso i przetwory mięsne raczej staraj się jeść chude, czyli drób, indyk. Można również umiarkowanie czerwone, jeżeli nie masz podwyższonego cholesterolu. Wędliny o najprostszym składzie, czyli czytamy etykiety. Możesz również oczywiście piec sam te wędliny, jeżeli masz na to czas. Ryby. Tłuste ryby morskie, takie jak makrela, śledź, sardynka czy łosoś z dobrego źródła powinny być 2 razy w tygodniu. Tłuszcze do smarowania to oleje takie jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy tłoczony na zimno, olej lniany czy masło. Jeżeli masz hipercholesterolemię, raczej margaryna, dobra margaryna. Ziemniaki możesz jeść, ale może nie codziennie, ponieważ one jednak posiadają taki powiedzmy średni ten indeks glikemiczny. Nie okraszaj ich masłem po ugotowaniu. Staraj się, tak jak powiedziałam, urozmaicać dietę, czyli raczej kasza, czy raczej na przykład makaron pełnoziarnisty. Warzywa i sałatki o niskim indeksie glikemicznym, warzywa strączkowe również możesz jadać. Mleko i produkty mleczne, nabiał niesłodzony, bez dodatków. Najbardziej rekomendowane jest oczywiście spożywanie produktów półtłustych. Owoce możesz jadać, lecz raczej do drugiego śniadania, pierwszego śniadania czy do podwieczorku. Te owoce kwaśne, które zawierają dużo witaminy C, borówki, truskawki, maliny. Orzechy, oczywiście tak, ale 3 orzechy dziennie, na przykład brazylijskie, mają bardzo dużo selenu, są bardzo zdrowe. Przyprawy i sosy przyprawione możesz je robić najlepiej w domu, żeby miały jak najprostszy skład. Możesz do takiego sosu sobie dodać albo jogurt, albo jeżeli to będzie winegrę, to troszeczkę miodu. Jeśli chodzi o cukier i słodycze, to na pewno bezwzględna eliminacja i na pewno żadnego cukru białego czy brązowego nie jemy. Możesz sięgnąć po stevie, ksylitol czy erytrytol, jeżeli musisz. Jednak pamiętaj o tym, że jeżeli będziesz unikał tego słodkiego cukru, to w pewnym momencie Twój organizm nie będzie domagał się tego, ponieważ przyzwyczaisz się, że nie słodzisz. Nie używaj słodzików, które zawierają aspartam. Są bardzo szkodliwe i mają nawet działanie nowotworowe. Jaki jadłospis bym Ci polecała? Ułożyłam go.
Na pierwsze śniadanie polecałabym Ci kanapkę z chleba żytniego pełnoziarnistego, który będzie posmarowany masłem czy margaryną. Do tego jest chuda wędlina, pomidor i natka. Są to 2 średnie kromki, czyli aż 80 gramów chleba żytniego pełnoziarnistego. 1 płaska łyżeczka masła bądź margaryny to jest 5 gramów. 2 cienkie plasterki szynki, na przykład z indyka, i jest to 20 gramów. Do tego jest posiekana natka i pomidor, 1 średni 130 gramów. Do picia proponowałabym kawę, może być zbożowa, z mlekiem 1,5%. Na drugie śniadanie, 3 godziny później, jemy sobie kanapkę z chleba żytniego pełnoziarnistego, która posmarowana jest koncentratem pomidorowym z serem białym, ogórkiem i koperkiem. Chleba mamy 40 gramów, czyli 1 kromkę, mamy 1 płaską łyżeczkę koncentratu pomidorowego, czyli 5 gramów, 2 cienkie plastry sera białego półtłustego, 4 plasterki ogórka i posiekany koperek. Herbata, napar, oczywiście bez cukru. Jeżeli chodzi o obiad o godzinie 15, to tutaj proponowałabym pstrąga pieczony w piekarniku w folii z koperkiem. Jest to 1 filet pstrąga, to jest 100 gramów, 2 gałązki koperku, 1 łyżka soku ze świeżego wyciśniętej pomarańczy, 1 łyżeczka oleju rzepakowego, pieprz, filet musimy umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, natrzeć pieprzem, skropić sokiem z pomarańczy i wstawić do lodówki na 2-3 godziny. Filet owiń 2 gałązkami koperku, skrop olejem i zawiń w folię aluminiową. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz 20 minut, czyli to jest takie szybkie danie. Do tego surówka z białej kapusty 100 gramów, czyli taki talerzyk deserowy, doprawiona olejem rzepakowym i na przykład sokiem z cytryny. Do picia do obiadu polecałabym sok wielowarzywny bez cukru. Na podwieczorek o godzinie 17:30 bardzo fajnie byłoby zjeść kefir, 1,5% tłuszczu i do tego jabłko, 1 średnie. Do picia woda mineralna, na przykład lekko gazowana. Na kolację o godzinie na przykład 20:30 proponuję sałatkę z ryżu dzikiego, pełnoziarnistego basmati z brokułami, czerwoną papryką, żółtą papryką, ogórkiem kiszonym doprawioną jogurtem naturalnym. Czyli mamy 2 płaskie łyżki ryżu brązowego, czyli 30 gramów, które odmierzymy przed gotowaniem, 2 różyczki brokułów, czyli 50 gramów, które sparzymy gorącą wodą, czyli musimy je zblanszować, posiekać. Do tego mamy paprykę czerwoną, paprykę żółtą, którą też siekamy w paseczki, ogórek kwaszony średni, który też siekamy i do tego mamy 2 łyżki jogurtu naturalnego. Do smaku oczywiście pieprz. Herbata ziołowa, napar bez cukru do picia. Oprócz diety, którą tutaj Ci przedstawiłam, warto również wprowadzić regularną aktywność fizyczną. Jeżeli chcesz schudnąć bądź zgubić właśnie tą oponkę, która jest na brzuchu, to polecane są ćwiczenia aerobowe. Jakie? Ćwiczenia w domu. W dzisiejszej sytuacji możemy ćwiczyć w domu, jak najbardziej to wystarczy. Może być to orbitrek, bieżnia, rowerek stacjonarny, w zależności od tego, czy masz jakieś schorzenia dodatkowe, czy nie. Lub ćwiczenia na świeżym powietrzu, bieganie, jeżeli nie cierpisz oczywiście na otyłość, czy Nordic Walking. Warto się ruszyć i wygospodarować chociaż 30 minut dziennie. Nawyk ten powinien stać się Twoją przyjemnością. Taki trening również rozładowuje stres, co ważne, wtedy mniej podjadamy, zwłaszcza słodyczy czy innych niezdrowych przekąsów. Warto ćwiczyć na przykład z drugą osobą lub grupą wsparcia na Facebooku, bo jest to zawsze większa motywacja. Co do suplementacji, którą polecałabym w insulinooporności, to są na pewno dawki witaminy D3. Oczywiście na początku możecie sprawdzić sobie poziom witaminy D3 z krwi, chociaż i tak w większości mamy niedobory. Dobieramy witaminę D3 indywidualnie do pacjenta, w zależności od wieku, od masy ciała i również schorzeń współistniejących. O ziołach obniżających poziom glukozy mówiłam już we wcześniejszym odcinku, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. Pamiętaj, aby Twoja dieta, ćwiczenia to był Twój styl życia. Może brzmi to troszeczkę patetycznie, ale tak właśnie powinno być, ponieważ leki lekami, ale jeśli nie będziesz przestrzegał diety, to wyniki na wizytach kontrolnych nie będą zadowalające. I co wtedy? Podwyższenie dawki leku? Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli uważasz, że treści tu przedstawione mogą komuś pomóc, bo ktoś właśnie cierpi na taką insulinooporność, to bardzo proszę udostępnij ten odcinek. Miło mi będzie również, jeżeli dasz mi subskrypcję, bo jest to dla mnie naprawdę niesamowita energia do przygotowywania kolejnych ciekawych tutaj treści. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek na moim kanale Butik Diet. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych. Dziękuję.